Hej wszystkim, witam bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmować się samymi quizami. Wracam tutaj do samych quizów po ponad roku. Czemu ktoś właśnie włączył motor pod moim blokiem? Tak czy siak, same quizy to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Jak byłem mniejszy, no to wiadomo, cały czas siedziałem na samych quizach, coś robiłem, jakieś quizy. I już sobie robiliśmy na kanale kiedyś same quizy, ponieważ było to bodajże w czerwcu w zeszłym roku, strasznie dawno temu, tak czy siak. I znalazłem nowe quizy i zobaczymy. Mam tutaj ich 5 z różnych kategorii i sobie je rozwiążemy i nie mogę się doczekać, bo bardzo to lubię. A więc pierwszy quiz, którym się będziemy zajmować, to jest w ilu procentach jesteś Tumblr Girl? I w poprzednim odcinku robiliśmy coś podobnego, bo tam był taki mocny, jakby szczegółowy quiz na to, czy jesteś Tumblr Girl. Teraz robimy w ilu procentach jestem Tumblr Girl, bo wtedy nie wyszłam jakoś, w sensie wyszło mi, że chyba jestem, nie jestem przekonany. Wstawię tutaj i się dowiemy. Dobrze, teraz jak już wiemy razem, to zajmijmy się tym quizem. Więc pytanie numer 1. Czy wiesz, kim są słynne Tumblr Girls? I odpowiedzi to jest oczywiście, każdy wie, kto to. Mniej więcej nie robię ten quiz z nudów. Ja oczywiście wiem, ponieważ kocham Tumblra. Wybierz zdjęcie. Te domy kocham. Bardzo mi się podoba. Okej. Czy kiedykolwiek ktoś powiedział ci, że jesteś jak Tumblr Girl? I co ciekawe, tak. Wielokrotnie słyszałem taką opinię na swój temat. Tutaj jest taka odpowiedź. I ja coś takiego słyszałem, że że byłbym Tumblr Girl, że jestem trochę taki tumblerowaty. No cóż, jaki masz styl? Modny, elegancki. Chciałbym w ogóle zaznaczyć, jak wygląda elegancki styl tutaj. To jest elegancki, to nie jest elegancki. To jest jakby, nie wiem, jakieś wakacje w Hiszpanii. To jest ten styl. Dziewczęcy, sportowy, mroczny Tumblr. Szczerze nie wiem, bo ja chodzę i w swetrach, takich, wiecie, tak jest candy girl, ale też z drugiej strony chodzę w bardzo forowatych rzeczach, więc ja nawet nie wiem, powiedzmy, że modny, nie wiem. Lock in, let's go. Ale się przestraszyłem, do fuck. Jakiej słuchasz muzyki? Okej. Wszystkiego, co jest teraz na topie, obsesyjnie słucham radia. O mój Boże, widać, że ten quiz jest sprzed 10 lat. Pop, R&B, hip-hop, rap, rock, metal. Bardzo ciekawe, że rap nie jest w tej samej kategorii co pop, bo zazwyczaj są łączone, ale ja dam pop, R&B, hip-hop. No może raczej słucham pop, R&B, rap, a nie hip-hop, ale nie jest to ważne. Jakiej firmy masz telefon? Nie posiadam telefonu. Jezus, jaki strasznie stary jest ten quiz, bo nie wiem, czy jakby część osób, no jakby większość pewnie będzie pamiętać, że po prostu jeszcze kiedyś to nie było takie popularne, że takie mniejsze osoby serio miały telefony. Więc no jak na przykład jak ktoś robił to sobie na komputerze u swoich po prostu, powiedzmy, nie wiem, rodziców, to no nie dziwi mnie, że jest taka odpowiedź. W jakich butach chodzisz najczęściej? W szpilkach i koturnach? No nie. W adidasach i trampkach? Tak. W baletkach i sandałach? Nie. Który sklep zalicza się do twoich ulubionych? Pull&Bear, Zara, H&M, Reserved, C&A, inny. Mój ulubiony sklep to jest generalnie albo Lump, albo Bershka. Żaden z tych. Pull&Bear, let me keep it cute. Zara strasznie droga. H&M zacofany strasznie.
Reserved, CNA tak samo. Więc inne. Czy masz swoją paczkę przyjaciół? Tak, jesteśmy nierozłączni. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych i przyjaciół. Bardzo serdecznie. Kocham was, naprawdę. Uważasz, że jesteś jedną z nich? W domyśle, że Tumblr Girl. Tak, jestem typową Tumblr Girl. Mam kilka gadżetów w stylu Tumblr, ale nie jestem Tumblr Girl. Nie, uważam, że to pusty lale z iPhone'em przy twarzy. Ja uważam, że jestem Tumblr Girl. 71-100%. I know that's right. I know that's right. Wow, jesteś Tumblr Girl. No ale... The fuck? Co się stało? Nikt nie miał 100. Więc lolik. Kolejny quiz z podobnej kategorii to jest, jak bardzo estetyczny jesteś. Ja mam aspiracje trochę takiej clean girl esteryk, aczkolwiek moja esteryk to jest to nie jest coś takiego, bo ja mam raczej taki, tutaj po tym pokoju nie widać, aczkolwiek mój pokój w moim domu rodzinnym jest bardzo taki maksymalistyczny. Nie wiem, czy tak w ogóle się mówi. Mam bardzo, bardzo dużo jakichś obrazków, jakieś mismatched meble, stare meble w ogóle znalezione nie wiadomo gdzie. Więc jakby, no ja po prostu mam taki, nie mam po prostu clean girl aesthetic, aczkolwiek bardzo mi się podoba jakby moja estetyka taka powiedzmy, taka wybrana, bo tutaj wynajmuję pokój, tutaj nie mogę za bardzo sobie niczego zrobić. To jest okej. Dobra, pytanie numer 1. Jaka jest twoja największa zaleta? Ambicja. Zawsze staram się wytrwale podążać do celów, żeby je osiągnąć. Spokój. Jestem zawsze opanowany i nie działam pochopnie. Inteligencja. Mam bardzo dużą wiedzę i potrafię jej użyć w każdej sytuacji. Kulturalność. Zawsze i wszędzie pokazuję swoje dobre maniery. Odwaga. Zawsze chętnie stawiam czoła nowym wyzwaniom. Oryginalność. Zawsze staram się być jak najbardziej kreatywny. Według mnie odwaga. Bo mimo, że ja jakby nie lubię zmian i tak dalej, to jakby nie boję się na przykład podejść do ludzi albo wyprowadzić się do obcego kraju. Więc okej. Jaka jest twoja największa wada? Upartość zawsze musi być po mojej myśli i zawsze chcę mieć rację. Nieśmiałość, mam problem z poznawaniem nowych osób i nie lubię występować publicznie. Nieufność, nigdy nikomu nie ufam, a jeżeli chodzi o zdobycie mojego zaufania, to jest to bardzo trudne. Nieodpowiedzialność, żadnej sprawy nie można mi powierzyć. Strachliwość, boję się większości rzeczy i mam dość sporą liczbę lęków. Brak asertywności, mam problem z odmawianiem. Według mnie upartość. Czy czytasz magazyny modowe? Tak, uwielbiam je czytać, co dla mnie inspiracją. Czasami się zdarza, ale to jedynie z nudów. Nie mam czasu na czytanie tak zbędnych rzeczy. Czasami się zdarza. W internecie coś czasem przeczytam. Lubisz pozować do zdjęć? Oczywiście moja twarz idealnie pasuje do każdego zdjęcia, można tak powiedzieć, lecz nie do każdego chcę się pokazywać. Kompletnie nie zawsze unikam zdjęć. Można tak powiedzieć, ja czasem lubię sobie porobić foty, czasem nie. Znowu coś mi się włączyło. Wyłącz się. Mega przepraszam, naprawdę. Czy umiesz docenić swoje piękno? Oczywiście, że tak, nie wstydzę się swojego wyglądu. Uważam, że nadal jestem bardzo piękny oraz wyjątkowy. Wartość mam tylko jedną i nie zamierzam jej stracić. Co to jest, jakie to jest sformułowane pytanie? Jakby ta odpowiedź, jak jest sformułowane? Bo ja nie zrozumiałem za bardzo. Raczej tak, co prawda są momenty, w których nie czuję się najlepiej w kwestii swojego wyglądu. Niestety nie, jest mi bardzo przykro z tego powodu, ponieważ mimo moich starań, nie udaje mi się tego ciągnąć. Również mam za dużo komplementów. Ja umiem docenić swoje piękno, bo uważam, że każdy człowiek jest piękny. I wiadomo, że jakby, nie wiem, mam jakieś różne kompleksy, bo każdy ma kompleksy, ale koniec końców jesteśmy jacy jesteśmy i to, co da się polepszyć
i zrobić tak, żeby lepiej się ze sobą czuć, no to jasne, ale nie uważam, że ktokolwiek powinien się wstydzić tego, jak wygląda tak długo, jak nie wiem, jest jakoś zadbany, ale też są... To jest takie... Jest tyle niuansów w tym pytaniu, bo na przykład osoby, które chorują na depresję, często po prostu nie mają siły o siebie dbać, tak nie dość, że psychicznie, to jeszcze fizycznie, wiecie, nie myją zębów, nie myją się, no jakby to jest po prostu choroba psychiczna, więc to jest ciężko tutaj bardzo stwierdzić, bo po prostu nikt nie powinien się wstydzić tego, jak wygląda, ale jeszcze bardziej nikt nie powinien komentować tego, jak ktoś wygląda, bo nigdy nie wiemy, w jakiej ktoś jest sytuacji. Interesujesz się modą? Tak, od samego początku moda to moja największa pasja. Interesuje, lecz nie jest to moja pasja. Nie mam czasu na takie rzeczy. Interesuje, lecz nie jest to moja pasja ze względu na to, jak teraz się szybko wszystko zmienia, jakby z TikTokiem. Raz jest clean girl aesthetic, później nagle jest jakaś ta taka żona mafii. Ja w ogóle nawet nie wiem, o co chodzi. Wszystko się bardzo szybko zmienia. Według mnie teraz moda jest tak... Jest pojęcie czegoś modnego jest tak szerokie, że w ogóle ktokolwiek może powiedzieć, że się interesuje modą, bo na przykład się interesuje jakąś estetyką, która jest po prostu też uznawana za modna aktualnie. Kolejne pytanie. Czy posiadasz konto na Pinterestie? Oczywiście posiadam. Oczywiście, że tak. Uwielbiam się oglądać tam estetyczne zdjęcia i to jest po prostu jedyna odpowiedź, która mnie tutaj interesuje. Czy zdarza ci się zrobić selfie? Tak, oczywiście, ależ oczywiście, że tak. Swoją urodę zawsze muszę udokumentować poprzez zdjęcia, czyli to nie jest odpowiedź dla mnie. Czasami tak, ale tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę. To jest tak. Zdecydowanie nie. Nie przepadam za swoim wyglądem, a tym bardziej za robieniem sobie zdjęć. Ja robię sobie często zdjęcia, ale ja lubię po prostu wstawiać jakieś takie foty, że nie wiem, leżę w łóżku i wstawiam po prostu na bliskich znajomych na IG jakaś taka fota, że w ogóle wiecie, woke up like this i wyglądam strasznie. Wybierz estetyczne zdjęcie, które najbardziej ci przypadło do gustu. Ja wybieram tutaj lewy dolny róg, ponieważ jest tutaj Lana Del Rey. Jesteś bardzo estetyczny, wow! Ej, zamknij to. Wygląda na to, że jesteś bardzo estetyczny, jesteś bardzo na czasie, interesujesz się nowymi trendami. Kolejne... Boże, przepraszam. Kolejny quiz. Do jakiej piosenki powinieneś nauczyć się tańca z TikToka? Od kiedy masz TikToka? Pierwsze pytanie. Od początku tej aplikacji? Nie wiem, miałem Musical.ly, liczy się. Na TikToka bardzo narzekałem na początku. Bo miałem takie, nie, bo Musical.ly było takie i siakie, a tak naprawdę same shit. No nieważne. Czy lubisz trendy tańsze na TikToku? Tak, są fajne, ja nie mam nic przeciwko, aczkolwiek ja zazwyczaj nie tańczę. Czy masz dobrą pamięć? Tak, wszystko zapamiętuję dobrze na bardzo długo, zapamiętuję rzeczy, ale szybko później je zapominam. Niestety nie mam dobrej pamięci. Ja zapamiętuję rzeczy, ale je szybko zapominam i nawet często żartuję, że mam pamięć złotej rybki po prostu. Więc, czy masz świetne poczucie rytmu? Ja bym powiedział, że mam dobre, jakby ja tańczyłem trochę w liceum, mieliśmy tańce i ja się bardzo interesuję muzyką, więc mnie interesują takie rzeczy, więc ja bym powiedział, że mam dobre. Nie wiem, czy świetne. Together we've been Boże! able to make a little bit of magic in the Dipper Food Court. Jo. Ej, dlaczego są reklamy na tej stronie? No nieważne. Czy dobrze tańczysz? Według mnie jestem dobrym tancerzem. Aczkolwiek nie wiem. Wolisz szybkie piosenki czy wolne? Mi to jest obojętne, tak szczerze, jakie tempo ma piosenka, bo lubię i takie szybsze i lubię też takie wolne, taki wiecie, taki vibe, taka Suki Waterhouse. Po prostu, że jestem na wietrze. No nieważne. Myślisz, że poradziłbyś sobie z trudniejszym tańcem? Myślę, że dałbym sobie radę. O mój Boże, super lonely.
Ej, nie pamiętam jaki był taniec do tego. Z twoich odpowiedzi wynika, że właśnie do tej piosenki powinieneś nauczyć się tańca z TikToka. Kolejny quiz. To jest quiz pod tytułem Którym TikTokerem jesteś? I to są polscy TikTokerzy, plus to jest quiz sprzed 5 lat. Jest bardzo ważne. Ponieważ bardzo dużo nowych TikTokerów się pojawiło, a tutaj będą ci raczej tacy oldschoolowi. 2019. Wszyscy pamiętamy, jaki był TikTok w 2019. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Okej. Pierwsze pytanie. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Chłopakiem, o mój Boże, jakie straszne są te zdjęcia, w sensie tak dają w 2019. Jestem chłopakiem. Masz rodzeństwo? Tak. Okej. Jesteś bardziej otwartą i śmiałą osobą, czy nieśmiałą i skrytą? Jestem raczej otwarty. Twoja ulubiona pora roku? Wiosna, lato. Masz wielu przyjaciół, czy jednego najlepszego? Wielu. Lubisz pozować do zdjęć? Powiedzmy, że tak. Czy jesteś aktywny w social mediach? No, zgadnijcie, skoro stawiam filmik na YouTube. Tak. Jestem ambiwertykiem. Według mnie to jest pytanie o to, czy jestem ekstrawertykiem, introwertykiem, czy ambiwertykiem. Według mnie jestem ambiwertykiem, bo trochę są dla mnie przytłaczające sytuacje społeczne, ale lubię też w nich uczestniczyć, więc coś pomiędzy. Jestem Sonia Żugaj. O mój Boże, jestem Żugajką! Ej, nie wierzę w to. I ostatni quiz na dzisiaj. To jest quiz o brainrot. Nie wiem, ile osób jest zaznajomionych z brainrotem, aczkolwiek ja jestem bardzo zainteresowany tym tematem, ponieważ wyskakują mi często reelsy, jestem trochę boomerem, oglądam reelsy na Instagramie. Wyskakują mi bardzo często właśnie reelsy, że wiecie, jakieś coś tam Sigma, coś tam, jestem jak, o co chodzi? I się nauczyłem trochę tego brainrotu, trochę coś tam wiem, plus ja bardzo dużo czasu spędzam w social mediach, no więc siłą rzeczy coś wiem, aż taki stary nie jestem, w przyszłym roku 2 z przodu będzie, ale coś tam, słuchajcie, trochę jeszcze młodzieżowy jestem, trochę coś tam wiem, chociaż jak czasem ktoś coś mówi o jakichś, słuchajcie, trendach na TikToku i ja nie mam pojęcia, o co chodzi, to jestem jak, o co chodzi? Okej, pierwsze pytanie. Jak nazywa się ta rzecz? To jest oczywiście Skibidi Toilet. Tak mi też myślę, że ja wiem, co takie rzeczy, no nieważne, akurat Skibidi Toilet jest... Cicho. Cisza. Okej. Akurat Skibidi Toilet jest bardzo znane. Jak nazywa się osoba, która kradnie jedzenie Kajsenatowi? To jest Fanum. Fanum Tax. Słuchajcie, Boże, brainrot mocny. Kto zrealizował Livy Dune? To jest, odpowiedź to jest Kajsenat, Playboy Carti albo Baby Gronk i to jest Baby Gronk. Bardzo ważne wydarzenia, jak Baby Gronk zrealizował Livy Dune, bodajże w Ohio. Dawno nie mówiłem tak głupich rzeczy i jeszcze patrząc sam na siebie po prostu w kamerze, straszne, naprawdę. Jak się nazywa ten popularny taniec Fortnite'a? To jest bodajże Greedy? Ale się zaraz dowiemy. Tak. Five Bear. Freddy Fazbear, oczywiście. Want to buckle my shoe. Wydaje mi się, że jest buckle some more, ale ja nigdy w życiu nie słyszałem o tym, więc to jest czysty strzał. Ej, wow. Mam taki brainrot. Jak się nazywa ta żaba? Ej, to jest Pepe? Okej, właśnie nie byłem pewien. Tutaj w tym pytaniu to jest referenc soundu na TikToku, ja go tutaj wstawię. What's up, guys? It's Quandale Dingle here.
I to jest Candle Dingle, co powoduje mewing. Odpowiedzi. Wzmacnia. Wiecie, to jest to takie... tak, dokładnie tak. To jest wzmocnienie tego True Sigma Riesler. I know that's right. Dobra, słuchajcie, bo ja się przestraszyłem, bo jakby zablokowałem iPada, a iPad też mi nagrywa jakby mój głos, więc się przestraszyłem troszkę też, że mi się w ogóle nie zapisze nic. Aczkolwiek nie wierzę trochę w te quizy, były bardzo, bardzo takie insightful. Dowiedziałem się dużo o sobie. Więc tak, chciałem bardzo podziękować za dzisiejszy odcinek i mam już pomysły na kolejne, więc będę nagrywał. I dziękuję bardzo, do zobaczenia kolejnym razem. Dajcie mi znać, jeśli byście chcieli same quizy part 3, bo ja lubię robić te quizy. I jeśli macie jakieś śmieszne quizy, które byście chcieli, żebym zrobił, to zapraszam do podsyłania na Instagramie i zapraszam do oglądania pierwszej części quizów tu lub tu. Jeszcze nie wiem, jak to się wstawi. Zapraszam na mojego TikToka i na Instagrama i dziękuję bardzo i do zobaczenia kolejnym razem. Ja, ja, za to,